Cześć, witałem ponownie na naszej szkółce Aronia Egert. Dzisiaj przedstawimy temat sadzonek. Połowa października, jesień, to jest czas wzmożonych prac w naszej firmie i właśnie teraz pozyskujemy sadzonki 2-3-letnie naszej odmiany Nero Egert. Znajdujemy się teraz na mateczniku, czyli sercu każdej szkółki, która rozmnaża rośliny w sposób wegetatywny. To tutaj zaczyna się cała przygoda, o której dzisiaj opowiemy. I zobaczycie od kuchni, jak pozyskujemy sadzonki Aronii. To tutaj zaczyna się cały proces pozyskiwania sadzonek Aronii. Jak już wspomniałem, sadzonki nasze rozmnażamy wegetatywnie, czyli nie pochodzą z nasion, ale z wegetatywnych mateczników. Taki matecznik jest to podstawa prawdziwej, porządnej, licencjonowanej szkółki, która rozmnaża wegetatywnie swoje sadzonki. Co tutaj mamy? Jest to jednoroczny pęd. Pod nami jest w tej chwili 13-letnia matecznik, który co roku wypuszcza nowe odbicia, okrywamy je i roślina przykryta myśli, że jest pod ziemią i tutaj w specjalnym substracie wytwarza korzenie, które potem mechanicznie usuwamy i pozyskujemy jednoroczne sadzonki, pięknie ukorzenione, wegetatywne. Wegetatywne, co ważne, ponieważ jak widzimy, wszystkie te sadzonki na całym mateczniku są bardzo równe. Cały ten matecznik pochodzi z jednej rośliny i jest pierwszym matecznikiem naszej nowej odmiany Nero Egert, a wszystkie mateczniki w naszej szkółce są w stanie wyprodukować ponad 1 000 000 sadzonek rocznie, ale to tutaj zaczyna się cała historia, to tutaj dbamy w sposób ekologiczny, bez żadnych pestycydów o nasze sadzonki i następnie pokażemy, co się dzieje z takim pędem ukorzenionym na naszej szkółce. Zapraszam dalej. Ale zanim przejdziemy do wykopywania sadzonek 2-3-letnich, musimy się cofnąć. Mówiliśmy o mateczniku, ale skąd się wziął matecznik? Matecznik naszej odmiany powstał z selekcji. Tutaj widzimy już dorosły krzew i z takich oto krzewów pobraliśmy specjalne sadzonki zielne, namnożyliśmy, wybraliśmy z jednego egzemplarza i stworzyliśmy mateczniki. Właśnie po to, aby uzyskać odpowiednie cechy. Wybraliśmy niski pokrój krzewu do 2 metrów, przeważnie do 2 metrów, elastyczne gałęzie oraz oczywiście ilość owocu na krzewie. Po takiej selekcji stworzyliśmy odmianę. Trwało to oczywiście niemalże 50 lat pracy moich rodziców nad tą selekcją, ale mamy tą jedynie zarejestrowaną odmianę, z której stworzyliśmy mateczniki, a następnie pokażemy Wam, jak dalej tworzymy sadzonki z jednoletnich, 2-3-letnie. Ukorzenione sadzonki jednoroczne sadzimy na szkółce, tak aby rozwinęły się na wielopędowe sadzonki 2-3-letnie. Materiał z tego, jak sadzimy, jest dostępny w komentarzu. Zobaczcie sobie, jak sadzimy szkółkę na szkółce. A teraz przechodzimy do pozyskiwania i wykopywania sadzonek Aronii 2-3-letnich. Zapraszam. Sadzonki 2- i 3-letnie wykopujemy specjalną maszyną, wyorywaczem szkółkarskim. Maszyna ta ma specjalną część płużną, która wchodzi pod ziemię, pod sadzonki w rządku. Następnie ruchoma część oczyszcza sadzonki z nadmiaru gleby. Takie urządzenie pozwala nam, aby jak najwięcej korzeni włośnikowych zostało zachowane. Gdybyśmy wyciągali te sadzonki z ziemi, moglibyśmy zniszczyć system korzeniowy. Taka maszyna zapewnia nam optymalną, jak największą ilość korzeni, które potem zaowocują tym, iż szybciej te sadzonki będą mogły rosnąć, ogłożeniać się, rozwijać na plantacji. Sadzonki po wyciągnięciu na powierzchnię ziemi są wkładane w kubki oraz zwożone na miejsce sortowania. A tam właśnie sortujemy i dzielimy je na klasy. Na klasę ekstra, ekstra plus, pierwszą, 2. Wszystkie sadzonki, które są poza klasą, trafiają z powrotem na szkółkę. Tak, aby najlepszej jakości towar trafił do klientów. Więc jak widzimy, dzięki mechanizacji możemy przyspieszyć czas oraz zachować lepszą jakość sadzonek. Sadzonki są już zwiezione do miejsca sortowania, porządnie podlane oraz następuje właśnie sortowanie na klasy. Wyróżniamy klasy Ekstra plus, Ekstra, pierwsza klasa, druga klasa w sadzonkach 2-3-letnich.
Wszystkie klasy znajdziecie na naszej stronie. Link jest w opisie, także zobaczcie zdjęcia wszystkich klas, jak wyglądają sadzonki Aronii. Tutaj akurat mam klasę ekstra. Widzimy, że jest kilka ładnych odbić. Jest tu 1, 2, 3, 4, 5 odbić. Jest to wielopędowa sadzonka, około 40-60 cm. To jest najpopularniejsza sadzonka, którą sprzedajemy i w większości tak nam się udaje, że w większości sadzonki są w tej pierwszej lub właśnie ekstra klasie. Dlaczego sadzonka wegetatywna? Po pierwsze, wegetatywna sadzonka powtarza cechy swojej matki, czyli swojej odmiany. Jest równo owocuje oraz bardzo szybko chce owocować. Widzimy, że nawet na sadzonce 2-3-letniej już zawiązane są owoce na szkółce. Właśnie, ważna sprawa, pamiętajmy podczas sadzenia. Link do sadzenia też jest w komentarzu. Nagrywaliśmy już wideo, jak sadzić plantację. I pamiętajmy, że po sadzeniu przycinamy sadzonkę, żeby właśnie w pierwszym roku dała jeszcze więcej odbić i rozbudowała swój system korzeniowy. Sadzonki następnie wiążemy w takie oto pęczki po 10 sztuk. Sadzonki ekstra pierwszej klasy, ekstra plus są po 10 sztuk, a sadzonki drugiej klasy po 20 sztuk w pęczku. I w taki oto sposób, takie sadzonki wysyłamy do klientów. O transporcie jeszcze opowiemy. To są tak zwane sadzonki z gołym korzeniem, ale spokojnie, Aronia wytrzymuje długie podróże. Najdłuższa podróż trwała 5 tygodni do Stanów Zjednoczonych i sadzonki dotarły w świetnej kondycji. Są nawadniane, podlewane, a także dołowane. Dzisiaj pokażemy, jak zadołować sadzonki, aby przetrwały nawet do zimy. Także mamy wykopane, posortowane, gotowe do sprzedaży sadzonki, a teraz porozmawiamy o przechowywaniu tak wspaniałego towaru szkółkarskiego. Sadzonki posortowane i następnie w peczkach wysyłamy do klientów, używając chociażby takich skrzyń. Rodzaj opakowania dobieramy od wielkości sadzonki i wielkości transportu pojedynczego towaru. W taką skrzynię mieści się około od 600 do 1000 sadzonek, które możemy łatwo przesłać transportem drobnicowym, nawet bardzo daleko. Posiadamy także skrzynie fitosanitarne, aby wysyłać sadzonki poza Unię Europejską. Tak już wspominałem, wysyłamy sadzonki do 36 krajów świata i właśnie w takich skrzyniach podróżują sobie sadzonki. Pokażemy później, jak je zapakować, żeby bezpiecznie, bez żadnego uszczerbku dotarły na miejsce do naszego odbiorcy w takiej jednorazowej, drewnianej, ekologicznej skrzyni. Często pytacie, jak długo mogę przechowywać sadzonki po otrzymaniu paczki, skrzyni, pudełka albo po prostu busika, który Wam je podwiózł. Sadzonki z gołym korzeniem po podlewaniu możemy trzymać w cieniu około tygodnia, podlewając je pod przykryciem, nawet trochę dłużej, ale tydzień to tak naprawdę jest zupełnie wystarczające, aby sadzonki posadzić. Pamiętajcie o filmiku o sadzeniu, zobaczycie, jak szybko można posadzić sadzonki Aronii. 1 hektar około 1 dnia. Ale wracając do samych sadzonek i przechowywania tych sadzonek. Podlewamy, trzymamy je w cieniu, ale co jeżeli nie udało nam się wysadzić w sezonie jesiennym czy wszystkich sadzonek na plantację? Najbezpieczniej jest sadzonki zadołować. W taki sposób mogą przetrwać bez żadnej szkody zimę. Wystarczy sadzonki przykryć warstwą piasku, gleby, lekkiej gleby. Pokażę Wam, w jaki sposób zadołować sadzonki, tak aby wytrzymały naprawdę długo. Szczególnie kiedy na przykład plantacje mamy wielohektarowe, jak 20-30 hektarów i czas sadzenia wydłuża się już do kilku tygodni, wtedy najbezpieczniej jest sadzonkę przydołować, aby jej korzenie były jak najlepszej jakości, nie wyschła podczas dołowania. Zobaczmy, jak to się robi. Należy wykopać dołek w dosyć luźnej glebie lub na przykład piasku, a następnie sadzonkę z całym pęczkiem ułożyć, oczywiście korzeniami w dół, dosyć ciasno, pęczek przy pęczku. Staramy się, aby było już dosyć ciasno, żeby było jak najmniej powietrza. Następnie możemy trochę dognieść jeszcze pęczki. Spokojnie, sadzonką Aronii nic nie będzie. To bardzo wytrzymała roślina. A następnie sadzonki przykopujemy, tym samym wykopując dołek pod następną partię sadzonek.
rozwiązanie cwane, proste i bardzo skuteczne. Sadzonki po obsypaniu dobrze przydeptujemy, przygniatamy. Należy pamiętać, aby nie pozostawiać pustych przestrzeni, przez które mógłby wejść do środka mróz. I w taki sposób zadołowane sadzonki możemy przechowywać śmiało aż do wiosny. Świetne sadzonki, dobrze zapakowane, gotowe do wysyłki, ale to nie wszystko. Musimy jeszcze mieć porządek w papierach. Do każdej partii towaru wystawiamy oczywiście dokument handlowy, czyli fakturę, na której znajdziemy ilość, ale także znajdziemy paszport roślin. Bardzo ważną rzecz. Paszport roślin jest to dokument, który jest dołączony, musi być dołączony do każdej sprzedawanej rośliny do sadzenia. Nawet to ogrodniczo, też nawet na doniczkach widzimy takie paszporty. Co to znaczy? Taki paszport potwierdza, iż nasze sadzonki zostały skontrolowane, nie są wolne od chorób i szkodliwych mikroorganizmów, a nasza szkółka jest często kontrolowana przez Państwowy Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, czego potwierdzeniem jest paszport. Pamiętajmy, sprawdzajmy, czy paszporty są dołączane do naszych roślin. Nasza firma do każdej jednostki wystawia taki paszport europejski. Te sadzonki są gotowe do wyjazdu. Oprócz wiedzy o zdrowiu mamy też pełną identyfikowalność, więc wiemy dokładnie z której działki, z którego roku pochodzi sadzonka u klienta. Oprócz rachunku oczywiście dołączamy certyfikat ekologiczny, który jest dostępny też na stronie do sprawdzenia w bazie Traces. Potwierdza, że nasza uprawa jest ekologiczna i możemy sadzonki użyć do założenia plantacji ekologicznej. Dodatkowo klienci nasi otrzymują urzędowy opis odmiany. Nasza odmiana Nero-Egert jest zarejestrowana, sprawdzona i mamy pełną identyfikowalność, że Nero-Egert odróżnia się od innych odmian, czego dowodem jest certyfikat, który otrzymują także klienci. Wspomniałem o paszporcie na dokumentach handlowych. Taki paszport też musi znaleźć się na każdym opakowaniu. Czy to jest paleta, czy to ciężarówka. Paszport roślin jest bardzo ważnym dokumentem dołączonym do transportu. Oprócz przysłowiowych papierków, które dołączamy, nasi klienci też dostają pakiet wiedzy, który może być oczywiście jako doradztwo, możemy się zwalniać, rozmawiać, przyjeżdżać, ale także posiadamy spisany manual, instrukcje obsługi i sadzenia plantacji, prowadzenia plantacji w wersji angielskiej, polskiej i niemieckiej. Oprócz podręcznika uprawy mamy też popularno-naukowe wydanie, w którym opowiadamy o aronii, o jej właściwościach oraz najważniejszych informacjach. Oraz na sam koniec wraz z profesor Wawer napisana książka o właściwościach biochemicznych oraz o agrotechnice, stworzona przez mojego tatę razem z profesor Wawer. Więc nasi klienci otrzymują komplet wiedzy. Oprócz dokumentów handlowych i towarzyszących, sprawdzonych, dodatkowo oferujemy też wiedzę. Ale musimy teraz nalepić paszport na sadzonki, które są do wysyłki, także chodźmy zobaczymy, w jaki sposób oznakowane są nasze sadzonki przed wysyłką. Towar jest posortowany i spakowany, gotowy do wysyłki. Ale specjalnie dla Was zobaczmy, co widzi klient po otrzymaniu paczki od nas. Otworzymy jedną paczkę, jest to pierwszy aroniowy unboxing. Zobaczmy, co widzi nasz kochany klient, nasz partner współpracy. Jak widzimy, sadzonki są zapakowane tym razem nie w skrzyni drewnianej, ale specjalnej kartonowej skrzyni. Worek foliowy zabezpiecza przed utratą wilgoci, sadzonki są podlane
i spokojnie przez przynajmniej tydzień mogą być transportowane w takiej oto skrzyni. To akurat wyjeżdża do Austrii, więc bez problemu te 3-4 dni transportu wytrzymają. Następnie w takim kartonowym pudełku mogą być przechowywane po otwarciu i podlaniu przynajmniej jeszcze przez tydzień w chłodnym miejscu. Także jak widzicie, zapakowane w sposób profesjonalny i nic na pewno się tym sadzonkom nie stanie. Będą mogły spokojnie być posadzone i na pewno gwarantujemy 100% sadzonek się przyjmie. To był kolejny długi dzień na naszej szkółce Aronia Egert. Sadzonki są wykopane, posortowane, popakowane, opaszportowane i gotowe do klienta. Ta akurat paczka jutro wyjedzie do Austrii, aby tam móc poszerzać ilość plantacji austriackich. Także dziękujemy za dzisiaj, że byliście z nami. Zobaczyliście, w jaki sposób działamy. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, piszcie w komentarzach, wysyłajcie do nas maile, odwiedzajcie naszą stronę. Pamiętajcie także o innych filmach na naszym kanale i go zasubskrybujcie. Także dziękujemy ślicznie i do zobaczenia na plantacjach Aronii. Zapraszamy.